Dzień dobry, witam serdecznie. Seat Arona 2022. Dzisiaj zajmiemy się jakimś małym modzikiem, kolejnym. Mianowicie w planach jest montaż podgrzewanej kierownicy pojemnościowej. Tu już jest wstępnie podkład przygotowany, zdemontowana jest obudowa. Zaraz Wam pokażę, co zamierzam włożyć. Parę rzeczy zakupiłem już, mianowicie przełącznik zespolony, tak zwany pająk z dodatkowym przyciskiem asystentów, zwijacz airbagu nowy, pasujący pod podgrzewanie kierownicy, dodatkowo moduł, przejściówka, w zasadzie to jest zmieniająca pinologię, dodająca dodatkowe 2 piny od zasilania z firmy Kufatek. Oni robią takie doposażenia do waga. Tu jest obudowa, z którą już zdemontowałem. Ciekawy element tutaj jest na niej, taki stalowy. Nie wiem, czemu on ma służyć, ale pewnie do czegoś służy. No i ostatnia rzecz, najważniejsza, to jest ta kierownica pojemnościowa. No, kierownica trochę, jak widzieliście tam na poprzednich filmach, trochę miałem przygód z poprzednią. Udało mi się zakupić taką, nie inną, czyli kierownicę z Leona FR, podgrzewana, pojemnościowa. Wszystko jest na miejscu, nic nie jest pourywane. Kierownica bez uszkodzeń, bez żadnych skaz, bez zastrzeżeń, oczywiście z łopatkami, no bo u mnie są łopatki w 1.5 i w 1.0, w niektórych wersjach były łopatki. Nigdzie nie nosi śladów zużycia. Zaraz ją będziemy montować. Pokażę Wam też krok po kroku, jak to się robi. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na film. Film pokazuje montaż kierownicy pojemnościowej wraz z dodatkowym przyciskiem asystentów na manetce kierunkowskazów. Niestety od razu muszę ostrzec, nie udało mi się uzyskać pełnej funkcjonalności kierownicy, ponieważ podgrzewanie w Seat Arona, jak wiecie, nigdy nie występowało. Próba zamontowania tego na zasadzie takiej samej jak w Skodzie Kamiq nie powiodła się, ponieważ tam tempomat sterowany jest przełącznikiem pod kierunkowskazami, a nie kierownicą. A w Volkswagenie T-Crossie, gdzie sterowanie jest z kierownicy, podgrzewanie jest z kierownicy, mamy inną konstrukcję sterowania kierownicy i nie współgra to z systemem zamontowanym w Seacie Arona. Ostatnia opcja, która pozostaje mi i nie odpuszczam tematu, to jest montaż układu centralnej elektryki z Seata Ateki i próba aktywacji podgrzewanej kierownicy. Króciutko, jak widzieliście na filmach, które tutaj w tle Wam się przewijają, uruchomiłem podgrzewanie kierownicy, natomiast jest ono włączone kosztem braku front assist, działania aktywnego tempomatu z kierownicy. Nie będę rezygnował z tych opcji. Nikt chyba by nie zrezygnował dla podgrzewania z aktywnego tempomatu. Tak więc zostają opcje tempomatu i front assist, lane assist, jak w najbogatszej wersji wyposażenia Seata Arony. Natomiast układ sterowania podgrzewaniem kierownicy zostawiam sobie na przyszłość. Jeżeli komuś udało się uruchomić podgrzewanie kierownicy w Seacie Arona, chętnie poznam i uścisnę mu dłoń. Zapraszam do oglądania. Teoretycznie do Kamiqa, do skali również, i to jest numer 43696. Można go na stronie firmowej Kufateka znaleźć, a ja brałem to z firmy wagsystems.com. To jest po prostu zwykła przejściówka, tak jak mi ktoś tam napisał, to jest nawet drukowane na drukarce 3D. Jak widzicie, to się wpina w oryginalną wiązkę, a tutaj stąd wychodzi, jest przejściówka i wszystko jest elegancko zrobione, jak widać. Jest dodatkowych kilka pinów dołożonych i one się
są tutaj poprowadzone tak, że zamieniają swoje miejsce, żeby wszystko działało, plus 2 dodatkowe przewody, oczywiście masowy gdzieś do karoserii i plus po stacyjce służący do zasilania, podgrzewania kierownicy. No i w zasadzie mamy tyle. Jeszcze Wam pokażę kierownicę. Kierownica występuje w dwóch numerach, ale to jest ten najbardziej popularny. FR, żeby była kierownica, to jest ta końcówka WVY. Już Wam zbliżam. A 5FA 419 091 EP albo bodajże FJ to są kierownice podgrzewane pojemnościowe. 5FA 419 091 EF WVY, czyli FR-owska i z przyciskami do aktywnego tempomatu, ale z asystentem. Czym się różni od tej? No tylko tą śrubką w zasadzie i z tym dodatkowym kabelkiem od pojemności, ale układ kolorów jest taki sam: biały, niebieski, fioletowy, czerwony, brązowy, plus dodatkowa kostka od podgrzewanej kierownicy. Poduszka zostaje ta sama, tam pod spodem stacyjka oczywiście też. Będę demontował dziś pająk i właśnie ten moduł zespolony. Demontaż tej obudowy jest prosty, pokażę go może z tej strony. Z dwóch stron podnosimy, to jest na zatrzaski, unosimy sobie tą obudowę. Teraz jest kierownica schowana, nigdzie nie jeździłem co prawda. Unosimy sobie tą obudowę, przekręcamy stacyjkę na zapłon, kręcimy kierownicą, dostajemy się do pierwszej śruby, odkręcamy ją, przekręcamy kierownicę w drugą stronę, odkręcamy drugą stronę i pod spodem, pod tym elementem jest też dodatkowa śrubka Torx, już Wam pokazuję. Pod tym elementem, jak widzicie, tą śrubkę odkręcamy, te dwie tutaj po bokach i ten element nam schodzi. Ten element razem z tym górnym łączą się i tutaj mają, jak widzicie, takie suwadła. One wchodzą jeden w drugi. Następnie uwalniamy stacyjkę, jeżeli jest moduł stacyjki, u mnie jest. Ja specjalnie nie brałem tego. Nie uważam tego, że właśnie akurat tą opcję, że wziąłem z kluczykiem, z 2 kluczykami, bez tego dotyku, Waro nie uważam za sensowną, z racji tego, że wykrywanie kluczyka i otwieranie drzwi nie jest tylko od strony kierowcy. Zawsze kierowca musi pociągnąć za klamkę, żeby otworzyć wszystkie drzwi pasażerom, bądź też wyjąć kluczyk, tak jak to normalnie wygląda. Bezkluczykowe otwieranie tylko za pomocą drzwi kierowcy. No, słaba opcja. I tak, odkręciłem już kierownicę, ale powiem Wam, jak to się robi. Musimy przede wszystkim odpiąć zasilanie. Ja zawsze odłączam minusową klemę, czyli czarną, i przystępujemy do przesunięcia kierownicy. O tyle łatwiej jest to, jeżeli mamy kluczyk, że możemy sobie odblokować blokadę kierownicy. Jeżeli nie, to poduszkę musimy odbezpieczyć że tak powiem, na zapłonie, czyli nie możemy rozłączyć najpierw akumulatora. Poduszkę odbezpieczamy, już Wam pokażę. Tu jest poduszka. Ona ma takie z tyłu zaczepy i sprężyny. I te sprężyny wchodzą w to miejsce. Jeżeli przekręcimy sobie kierownicę, teraz też mam zablokowaną, mam kluczyk wyjęty. Jeżeli zdejmiemy sobie tą osłonę oraz dolną, która leży tam, zaraz też Wam pokażę, jak to się zdejmuje. Tutaj widzicie, są te zaczepy takie, które wchodzą w drugi element. Trzeba delikatnie właśnie podważyć, one wyskakują. Tego nie demontuję, odłożę sobie to tutaj delikatnie. Zobaczcie, tutaj jest ten moduł przykręcony, pająk jest przykręcony do modułu zwijacza. Tu są te otwory na śrubki. Akumulator został odpięty, klucz 10 oczywiście. Do odpięcia kierownicy użyłem takich urządzeń. To też jest do demontowania na przykład radia, czy tam modułu radia, który jest w schowku. Wkłada się, tak sobie rozkminiłem na podstawie tej kierownicy, wkłada się tym zacięciem w tą stronę do wewnątrz i odchyla. Kierownica się fajnie wypięła. Następnie od razu Wam pokażę, tu są 2 kostki. Jedna kostka jest do zwijacza, czyli od airbagu, a druga kostka jest do tej wiązki od przycisków. Pojawią Wam się od tyłu
takie oto sprężynujące druciki. Ten drucik należy śrubokrętem płaskim, może być płaski, może być trochę mniejszy, tutaj w ten sposób przesunąć do wewnątrz. Następnie odbezpiecza nam się ten oto haczyk. Zostaje odbezpieczony i wyskakuje nam. Musimy to zrobić z dwóch stron, czyli z prawej i z lewej, czyli kierownicę musimy najpierw w tą, potem w drugą stronę. Odbezpieczamy i pokazują nam się dwie wtyczki. Żółta jest od poduszki powietrznej, a ta czarna jest od kierownicy, od przycisków plus dodatkowy kabelek, po czym poznać kierownicę pojemnościową. Ma dodatkowy kabelek, nie wiem, trudno powiedzieć, uziemienia. No tak, masy, bo to na tej zasadzie chyba działa pojemność właśnie w tych samochodach. I tu mamy tą kostkę właśnie od poduszki powietrznej. Po odłączeniu poduszki musimy ją odłożyć delikatnie. Wiadomo, że jest to pirotechnika. I mamy tutaj otwór centralny przykręcony na śrubę. Jak widzicie, tutaj jest znacznik. Nie sugerujcie się, że nie mogą być równo te paski, bo u mnie akurat właśnie jest lekkie przesunięcie, wtedy jest równo. Śruba jest 12-kątna z pilinę, jedna z największych. Nie pamiętam teraz, TX45 i możemy ją zdemontować. Ruchy do przodu, do tyłu. Jak widzicie, ona się już zaczęła ruszać. I w zasadzie mamy tyle. Mamy zdemontowaną kierownicę. Następnie musimy przystąpić do demontażu zwijacza. I tutaj też taka ciekawostka. W moim modelu z fabryki wychodziły zwijacze w dwóch opcjach. I niestety mi fabrycznie trafiła się opcja uboga. Zobaczcie, jest to tak wykonane średnio. To jest jeden odlew. I ten oryginalny, mimo że w ASO powiedzieli mi, że jest zupełnie inny, on ma tutaj numer 6RA959653A. Jest to jeden z najtańszych, jest nieporównywalnie tańszy od tego, który tutaj będę montował. Tego, tak jak mówię, tego z modułem C nie kupiłem. Zobaczcie, jakie to jest, jakiej różnicy jest wielkości. Wtyczka jest w innym miejscu. Przymierzymy, czy będzie pasować do tego zestawu. Dlaczego miałby niby nie pasować? No nie pasuje. No ja coś chyba źle robię. Tak. Tutaj jest coś, tak, faktycznie. No i dobrze. Pasowałby, gdyby te uchwyty były mniejsze. Natomiast, już Wam pokazuję, jest to też winą tego, że ta obudowa tego jest też modułowa, ponieważ ten przełącznik zespolony jest dokładnie taki sam, ale ma węższe te wejścia i w niego pasuje bez zarzutów i wcięcia są bez zarzutów. Odkręcamy te trzy śrubki, które są tutaj, kluczem TX20, dokładnie tak. I również tym kluczem możemy odkręcić tutaj zwijacz, który jest przykręcany na trzy śrubki, oraz będziemy demontować przełącznik zespolony. On jest z tyłu wpinany na klik. Zaraz do Was wrócę, jak będę miał to zdemontowane. Przełącznik zespolony tutaj w tym wypadku jest montowany na takiej prowadniczce i przykręcony tutaj w tym miejscu na śrubkę. Jest to śrubka mała TX10. O, tutaj ją mam. I w zasadzie na tym on się trzyma i on wyjeżdża. Tutaj, jak widzicie, są takie zaczepy w prowadnicy i tu się go wprowadza. Oczywiście wtyczek nie będę Wam pokazywał, jak się odpina, bo to jest banalnie proste. Pociągamy za czerwone, nagniatamy i wyciągamy. Są dwie wtyczki. I w tym zestawie z przyciskiem, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy dwa przewody, żółty i niebieski. Jeden jest w pozycji bodajże pierwszej, a w drugiej jest w pozycji szóstej. A tutaj, jak widzicie, w tej wtyczce nie mamy. Czyli tutaj musimy zastosować wejścia, bo tutaj są piny męskie, czyli bolce, a tutaj musimy mieć takie otwory montażowe. Tak więc przygotuję sobie wiązkę, poprowadzę przewody i montuję w odwrotnej kolejności,
Następnie potem pokażę Wam, gdzie się to wpina. Wpina się to tutaj, jest cała centralna elektryka oraz przedstawię Wam, jak wygląda rozpiska. No dobra, to już mam tutaj rozpiskę ogarniętą mniej więcej. Żeby zamontować piny, trzeba tutaj podważyć płaskim śrubokrętem. Wyskakuje nam ten element, podnosimy go do góry. Oczywiście piny wpinamy od tyłu. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest jedynka, a gdzie szóstka, to spróbuję Wam pokazać, czy wyostrzy GoPro. Miejmy taką nadzieję. Szóstka jest tu skrajna, a tutaj na samym rogu jest jedynka. Odtąd się liczą piny i one są w kolejności później przypisane. Tak więc ostatni pin jest 16. Na schematach bardzo fajnie to widać. Teraz przejdę właśnie do schematu, który sobie znalazłem. Przycisk asystentów w manetce. Manetka to jest właśnie, ta wtyczka to jest T16AH i 6 pin. Teoretycznie w oryginale powinien być czarno-żółty przewód. Jest podłączony do wtyczki 73-pinowej AA na 52 pinie. To jest 6 przewód, który będzie prowadził właśnie tam do dołu. Natomiast drugi przewód, pierwszy pin, czarny, jest to KL15A, czyli powinien prowadzić do wiązki bezpieczników 41, ale tak naprawdę można go sparować z pinem 9, czyli mamy tutaj 9, to jest 10, można go sparować z pinem 9, czyli czarno-fioletowym i to jest masa. I w zasadzie tyle. Można do każdej masy tak naprawdę go podpiąć i w zasadzie od razu działa nam przycisk asystentów, bo ja już to sprawdzałem. Tak więc tutaj jest rozpiska. Kto chce, niech sobie zapauzuje teraz film i sobie ją przepisze. I do montażu właśnie potrzebujemy odpowiednie piny. Zaznaczę, ponieważ sam fakt, że on jest żeński, nie wystarczy. On też ma taką blaszkę prowadzącą i są dwa rodzaje tych pinów. Z blaszką prowadzącą po prawej i z blaszką prowadzącą po lewej. Tutaj akurat, jeżeli patrząc od tyłu jego, ta blaszka prowadząca jest po lewej. No więc tak, zmontowałem. Podpięte są kostki. Tutaj też pewnej przeróbki wymaga cały stelaż tego przełącznika. Oczywiście nie byłoby tego problemu, gdybyśmy kupili nowy z ASO. Natomiast on jest w okolicach 600-700 zł. Ten z Taigo w stanie idealnym wyszedł jakieś 120 zł. I niestety trzeba go przerobić, ponieważ ma inne numery. Śrubki do przykręcenia zwijacza e-bag. Wykorzystujemy te, co były. Natomiast tutaj też mała przeróbka. Zobaczcie, jaka śrubka jest tu wkręcona. Ale przynajmniej zgodnie ze sztuką Feng Shui idealnie równo na krzyż. A to z tego powodu jest ona tu wykorzystana, ponieważ w to miejsce jest wkręcona jedna z tych śrubek właśnie która powinna być tam. Nie ma innej możliwości. Niestety nie miałem takich śrubek. Wykorzystałem to, co jest. Trzeba korzystać z tego, co się ma, niestety. Teraz tak, bo istotne jest to, żeby nie bawić się zwijaczem podczas demontażu i wymiany. Ten też zwijacz zostawiłem sobie w tej pozycji. I teraz tak, demontujemy tą zaślepkę i tą zaślepkę montujemy tutaj na tym zwijaczu, który nie będzie wykorzystywany. Zaślepiamy i on jest też ustawiony, nie trzeba go kalibrować później ani nic. Mam przykręcone, siedzi to stabilnie, mocno, wtyczki wpięte. Sprawdźmy sobie jeszcze dla pewności, czy wszystkie wtyczki wpięte. Pamiętajmy, że są 3 wtyczki. Mamy zamontowane, no i przechodzimy do montażu kierownicy w odwrotnej kolejności. A potem już tylko podprowadzić ten przewód w odpowiednie miejsce. Aha, dodatkowo jeszcze zabezpieczyłem sobie taśmą parcianą. Tutaj w tym miejscu wygląda jak oryginał. No to teraz pokazuję to, co wcześniej nie pokazałem. A mianowicie tutaj, jak widać, ta górna część, nie demontowałem jej nawet, ona siedzi tam na takich zaczepach półkulowych, obrotowych i ona tutaj wchodzi na klik, tak jak mówiłem. A po bokach mamy śrubki. Zalecam wkręcić je sobie wygodnie, zanim zamontujemy kierownicę. Natomiast jest też dostęp do nich bez demontażu kierownicy. Tu sobie wkładamy to właśnie w te prowadnice. Wpasujemy, czy nam pasuje, jak widzicie.
I tak właśnie montuje się tą górę. Oczywiście dla ułatwienia regulujemy sobie wysokość kierownicy i jej wysunięcie i mamy przykręcone. Następnie bierzemy poduszkę i montujemy. Oczywiście tutaj z poduszką nie dość, że ostrożność ze względu na pirotechnikę, to jeszcze z racji jej wagi lepiej to robić 2 rękami. Wpinamy wtyczki czarną oraz żółtą. Musimy sprawdzić, czy to białe zabezpieczenie jest zamknięte i dociskamy ją energicznie. Ona się blokuje na tych zaczepach i mamy gotową sprawę, jeżeli chodzi o kierownicę i o przełącznik. Nie wiem, czy najgorsza część roboty, natomiast na pewno niewygodna i trzeba mieć gumową rękę. Jak widzicie, te 3 wtyczki 1, 2 i 3 to jest moduł centralnej elektryki, tak zwany BCM, czyli jednostka J519 w oznaczeniach, w opisach. On znajduje się, jak widzicie, tutaj w tym miejscu i te wtyczki są oznaczone na schematach, jak i chyba nawet na sobie. I ja teraz zerknę, którą wtyczkę musimy wypiąć, i to jest wtyczka 73AA. Według mnie to będzie wtyczka skrajnie lewa, czyli tamta. One, jak widzicie, mają takie białe wajchy. Mamy wyłączony prąd, więc spokojnie można sobie tą wajchę odciągnąć. No, tak więc zobaczcie, wajchę pociągamy do siebie i wtyczka się wysuwa delikatnie. Następnie niestety jest tu niewygodny dostęp. Tutaj po prawej oraz po lewej są takie przesuwki. Je trzeba wcisnąć śrubokrętem i wyjeżdża nam cała obudowa wtyczki. Wtedy już dostęp do konkretnych pinów jest uwolniony. Sprawdzam sobie, jaki rodzaj tej wtyczki. To będzie wtyczka, faktycznie to będzie wtyczka żeńska, tylko chyba z odwróconym, czyli z prawą przesuwką. Mamy, tak jak wcześniej wspominałem, opisy. Wsuwamy brakujący pin, bo on na pewno tutaj jest brakujący. I montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Zapinamy, podłączamy zasilanie, czyli podłączamy baterię i sprawdzamy, czy działa przycisk asystent. Jest uruchomiony, już jest podpięte wszystko. Przycisk jest, natomiast po naciśnięciu jego nie mamy żadnej reakcji. Sprawdzałem sobie, wyciągnąłem go sobie na zewnątrz. Sprawdzałem sobie napięcie. Po wciśnięciu przycisku na pinie numer 6 jest 10 V, więc bardzo dobrze jest. Bierzemy sobie OBD11, wchodzimy w centralny układ elektroniczny 09. Moduł 09, czyli to jest moduł centralnej elektryki, to jest ten moduł J519. Wchodzimy w adaptację, wpisujemy w wyszukiwanie Lenkrad Hebel i mamy Fast Tester niezamontowano. Oczywiście mamy zaciągnięty ręczny, otworzoną maskę. Dajemy OK. Zamontowano. Przepisujemy login. Adaptacja przyjęta. Musimy dodatkowo jeszcze zmienić tą opcję i sprawdzimy z Umschaltung gra zu SL z Direct na Indirect. Przepiszemy login. Akceptacja. I sprawdźmy teraz. Widzicie Państwo? Działa. Naciskam przycisk. Pojawia się asystent na ekranie. Reszty dokonujemy już pokrętłem